pociąg. No dobra, jesteśmy w Lizbonie. Trochę Świebodzin, trochę San Francisco. Zaraz Wam pokażę, czemu Świebodzin. Monia została przy motocyklach. Parking jest jakieś 150-200 metrów od punktu widokowego. No mamy miękki bagaż, więc nie chcieliśmy w takim turystycznym miejscu zostawiać motocykli z bagażem. Na pewno też się tutaj roi od kieszonkowców. Zresztą czytaliśmy o tym, że w Lizbonie jest sporo kieszonkowców, czy tu, czy w mieście, czy w tramwajach. Więc lepiej po prostu na to zwracać uwagę. No most naprawdę robi wrażenie, jest naprawdę fajny. Za chwilkę jedziemy dalej do centrum miasta, zobaczyć piękne żółte tramwaje, które zresztą też kojarzą mi się San Francisco. Myślę, że śmiało można nazwać Lizbonę takim europejskim San Francisco. Także idę zmienić Monię i za chwilkę ona przyjdzie pozachwycać się tym widoczkiem. A patrzcie, co jest przede mną. Pyk. Taki chłop duży. Tutaj można wejść na górę, tam na górze jest balkon widokowy. Można pooglądać panoramę Lizbony z góry. Na pewno fajny widoczek, ale generalnie no to nie dla nas. Samo to, żeby się tutaj przejść te 150 czy 200 metrów, to wystarczający spacer. Tam piąteczka jest, wystaje. Nie ma tak dużo ludzi, jest kwiecień, więc na pewno fajna pora, żeby odwiedzić takie miejsce. No ładnie, na pewno warto. Fajnie, że przyjechaliśmy do tej Lizbony. Zaraz przejedziemy w ogóle tym pięknym mostem. Także ciekawe, jakie to będzie wrażenie. Z tego co wiem, to trzeba za to zapłacić. No ale to jak zazwyczaj na takich przejazdach, chociażby na dużych mostach w Turcji. Także nic nadzwyczajnego. O, a Monia? Gdzie jest Monia? Nie ma pilnować motocykli, a już jej nie widzę, bo tam jest Monia. Tu są motocykle, a tu jest bejbulek. Tu jest zakaz zatrzymywania się. Miałam stać w pełnej lampie, żeby pilnować tego brzęcha. Masz takiego samego. Elo. Dodam jeszcze, że jest tutaj po prostu parking dla motocykli. Także czadowo. Jest darmowy, nie wiem czy dla samochodów też jest darmowy. Nie mam pojęcia. Tak to wygląda. No i jest on najbliżej jak się da tego punktu widokowego. Czytałem też w internecie, że właśnie z tego punktu najlepiej widać ten most. Także warto tu przyjechać na pewno, spojrzeć, poczuć smak Ameryki. Gdzie ta Monia? Gdzie ta Monia? Jak tylko nie zjedz. Jak Ci się podobało? No spoko, fajny widoczek. Jak San Francisco. Chociaż nie byłam. Spoko, ładnie. Także już nie ma po co jechać do San Francisco, no. Bo to jest. I fajnie, że te samoloty tak po prostu jak w kolejce by stały, żeby lądować, nie? Jeden za drugim. Śmieszne. Thank you. Show it to my girlfriend. You can send me on Instagram. Forex adventure. Thank you. San Francisco, ciąg dalszy. Jesteśmy przy żółtych tramwajach numer 28. Nieźle, nie? Mamy lepszą chyba Friday niż oni w środku.
Jesteśmy w Lizbonie i jesteśmy w miejscu, gdzie jest ta słynna kolejka tramwajowa, chyba tak to się nazywa. Takie malutkie wagoniki, które są przekrzywione. No jest strasznie dużo ludzi, jest bardzo ciepło. Każdy chce sobie zrobić zdjęcie, więc jest duża kolejka, ale fajnie to było zobaczyć na żywo. Ja się trochę stresowałam jadąc za tym innym tramwajem, za którym jechaliśmy całą drogę po mieście, bo jechaliśmy za tramwajem 28. No ale tak jak Borek powiedział, ma rację, widzieliśmy dużo różnych fajnych rzeczy, ale mnie aż ręka boli od sprzęgła, bo po prostu jest cały czas pod górkę z górki i są cały czas tory, a ja mam złe wspomnienia z torami, bo się już raz wyrżnęłam na takich torach w Ukrainie. Trochę się stresowałam, ale widoczki zacne, fajnie, myślałam, że będzie dużo więcej turystów, no ale jest trochę gęsto, także jedziemy dalej zwiedzać. Minut, a przez ich lokal 4 godziny 45 minut. Jutro pociśniemy tranzytem, autostradką do Hiszpanii. No nie wiem, teraz... Bo ja już się nastawiłam, że jedziemy i w ogóle, a teraz co, wracać? No nie wracać, jedziemy dalej. No nie, bo się trzeba cofnąć do tego setu z tego mostu. Pół godziny to jest tylko. O, a wcześniej było aż Wcześniej myślałem, że 2. z tobą to coś ustali. Wstawaj. Ale to już jedziemy? Nie, jeszcze posiedzę we wrzątku, w kasku, kurwa. Chodź już. A, wymyślam. Pokrążyliśmy trochę po starym mieście Lizbony, głównie podążając za tramwajem numer 28, czyli tym tramwajem, który wygląda jak w San Francisco. A teraz jesteśmy przy moście Vasco da Gamy. Wyobraźcie sobie, że ten most ma 17 km i 200 metrów, co czyni go najdłuższym, drugim mostem w Europie. Niedługo nim przejedziemy, także na pewno to będzie ciekawe wrażenie. Kawał mostu po prostu. Lizbona naprawdę zachwyca. Cieszę się, że tutaj dojechaliśmy i bardzo mi się podoba to miasto. No jaki klimat, który tutaj występuje. Te tramwaje, most San Francisco, tramwaje San Francisco, wąskie, klimatyczne uliczki. No i na do widzenia ten wielki, potężny, długi, 17-kilometrowy most. Także ruszamy dalej. Może podjedziemy jeszcze bliżej, żeby zobaczyć, jak on wygląda z innego punktu i po prostu przejedziemy nim sobie i jedziemy dalej. Jest strasznie gorąco, ale jak się jedzie, wiaterek fajnie wieje. Pomimo tego, że jest 36 stopni, to jest ok. Let's go! Generalnie taki przejazd takim mostem jest płatny. Tak samo za tamten most zapłaciliśmy 2,1 euro za motocykl, żeby przejechać. Nie wiem, ile zapłacimy za ten. Zaraz się okaże. Hejo! Cieplutko, nie? Ale jak się jedzie, to jest git. To jedźmy. Jedźmy. No jak się da, to tak, a jak nie, to zadzwoń. Co tą wajchę pociągnij. Co to za wajcha? Tak? Dobra. Patrz jaka konstrukcja w ogóle. A patrz, to jest w ogóle idealny dach, żeby powiesić pod nim pranie. Thank you!
O, te pieski też skądś znam. No wróciliśmy do naszego wspaniałego miejsca. Jest tutaj tak fajnie, że nie mogliśmy się powstrzymać, żeby troszeczkę odpocząć. Także trip w Lizbonie zrobiony. Przed chwilą wskoczyłem do basenu, leżę na leżaczku i pochillujemy sobie troszkę, a później sobie zrobimy pyszną kolacyjkę. O tak, czasem fajnie też tak jest. Skakuj mordeczko do wody. Właśnie, gdzie mam okularki? Przyniesiesz mi okularki? Fajnie, nie? No dobry jest. Myślisz, że mogę wskoczyć? Muszę spytać. Czemu? Tylko wskocz? Excuse me? Sorry? Can I jump? Perfect! Thank you! Leżymy sobie nad basenikiem w Casa del Lago. Jesteśmy tu znowu Dla odmiany. dla odmiany, ale to była bardzo dobra decyzja, żeby tu wrócić. Także opalamy tyłki i nie tylko, i chillujemy nad basenkiem, a zaraz będziemy robić krewecie na kolację. Mamy kilogram krewetek z głowami takich Świeży. świeżych, pakowanych. Zobaczymy, czy będą pyszne. Mamy masełko, czosnyczek, więc będzie Sikalafon! Już jest sikalafon, a będzie sikalafon do kwadratu. No. Dziękuję. No dobra. Miał być szczęśliwy. Piwko zero. Owocek. Ojejku. I można odpoczywać. O nie, i O. piesek. I piesełek. I blablador. I jeszcze mamy deser. Takie ciasteczka portugalskie. Ja już je gdzieś kiedyś jadłam. To dla mnie miało być tak samo. O, takie o. Z takim budyniem. Już kiedyś gdzieś na jakichś targach właśnie jedzeniowych we Wrocławiu chyba to było. Jadłam coś takiego i było przepyszne i to właśnie jest niby przysmak portugalski. Także smacznego i odpoczywamy. Honesty box. Obrigado. Krewetunia. Fiu, 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 fiu. Dobry Borkowski zrobił? Ty zrobiłeś. No ty obrałaś. Tak jak te konie, co węgiel przywiozły. Ja smażyłem, ty obrałaś. Dobra? Bardzo. No i niestety opuszczamy to piękne miejsce i kierujemy się w stronę Hiszpanii. Może nawet dzisiaj dojedziemy w okolice Sewilli. A Casa del Lago. Mega polecamy jeszcze raz. Jest tu aż tak fajnie, że wróciliśmy tutaj z Lizbony na drugą noc. Naprawdę mega miejscowa. Koniecznie sobie ją zapiszcie, jeżeli planujecie się tutaj wybrać. Jest mega. Tutaj mieliśmy namiocik. A tutaj robiliśmy kolację. A tam pływaliśmy i chillowaliśmy. Było świetnie. Było świetnie. Tak. Goodbye, all the best, one more time. Miało być po angielsku. Desea continuar
Si. Nie wiem. 45 jurków. No zobaczymy, co się stanie. Co poszło? Ile? BP nam zjadło 400 zł i nie pozwoliło nam zatankować. Na pewno generalnie nam to oddadzą, bo mam takie doświadczenie z automatycznych stacji benzynowych w Austrii. No ale tak naprawdę no zablokowało nam to ostatnią kasę na rewolucie, jaką mieliśmy. No i co, musimy teraz doładować. Gdybyśmy nie mieli internetu albo coś w tym stylu, to możliwe, żebyśmy mieli jakiś problem, albo byśmy musieli używać innych kart i płacić większe opłaty albo coś w tym stylu. Albo wyobraźmy sobie sytuację, bo tak kiedyś miałem w Austrii, że miałem wyliczone pieniądze na wyjazd, płaciłem na tych stacjach automatycznych, tam wchodziło mi, nie wiem, 10-15 litrów, a za każdym razem bukowało mi 100 euro. I wyobraźcie sobie, że w końcu mi się pieniądze skończyły, a byłem ponad 1000 km od domu. Także no nie wiem w sumie, czemu się zdecydowałem tu zatankować. Mówię, może tym razem się uda. Jednak nie, moje doświadczenie ze stacjami automatycznymi jest takie, no, że jest do dupy. No cóż, dobrze, że mamy internet, przelewamy pieniądze na Revoluta i jedziemy na stację benzynową, gdzie zatankujemy w inny sposób. No miejmy nadzieję, że tą kasę nam zwrócą, no ale może to trwać pewnie nawet 2 dni. No więc lipa generalnie, nie? Takie mrożenie pieniędzy w podróży to w ogóle nie jest nic przyjemnego. I uważajcie na to, bo mówię, zamrozi kilka razy po stówce, no i może się okazać, że nie mamy za co wrócić, tak jak ja miałem kiedyś i musiałem pożyczać pieniądze od kumpla. Także nic przyjemnego. Ogarniamy hajs i jedziemy na inną stację. Na szczęście jest blisko i nie musimy kombinować za bardzo. Także no też zapisałem numer, pineskę i wszystko. Gdyby się okazało, że jednak tych pieniędzy nie otrzymamy, to będziemy jakąś reklamację zgłaszać. No niestety. Monia, jak jest? Mało pieniędzy. No i mało paliwa. No dobra, udało nam się zatankować i zapłacić na drugiej stacji benzynowej. Wszystko wskazuje na to, że na tej automatycznej, gdy włożyłem kartę Revolut, to chciało nam zabukować 100 euro, bo zazwyczaj tak to działa. Niestety na Revolucie nie mieliśmy 100 euro, tylko jakieś 76 euro i na Revolucie widzimy, że zablokowało nam wszystkie pieniądze. Zamiast 76 euro mamy teraz 0 euro, 0 złotych. A przez to, że nie mieliśmy 100 euro, to transakcja została odrzucona przez BP. I generalnie teraz ani pieniędzy nie mamy na Revolucie, ani pieniędzy nie mamy jakby do wykorzystania na BP, tylko są one gdzieś w powietrzu i będą wisiały tam pewnie dzień lub 2. No nie fajna sytuacja. Na szczęście jakoś to ogarnęliśmy, przelaliśmy pieniądze z innych kont na Revoluta i tankujemy na jakiejś innej stacji benzynowej. No i po prostu uważajcie na automatyczne stacje benzynowe, bo można mieć takie problemy. Bukuje za dużo, za długo rozlicza, odrzuca transakcje, jak nie ma się wystarczającej ilości pieniędzy i blokuje te pieniądze oczywiście. No osobiście mam bardzo złe doświadczenia z takimi stacjami benzynowymi, lepiej unikać. No i tyle, nie? Wyobraźmy sobie, że jedziemy, tankujemy kilka razy dziennie po 10-12 litrów. 3 razy, 4 razy dziennie i nagle bukuje nam 400 euro. No i co wtedy? To jest kupa kasy przecież, za to można naprawdę zjeździć kawał świata, czy tam Europy. No i nagle się okazuje, że nie mamy za co wrócić, bo Revolut nam zablokował wszystkie pieniądze na 2 dni. Oczywiście, że to zostanie rozliczone, ale chodzi o czas. A czas to pieniądz. W tym przypadku ma to ogromne znaczenie. Uważajcie na to.